Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri oczywiście. Dzisiaj będzie zapowiedziane ramadanowe Q&A. Odpowiemy na Wasze pytania dotyczące tego tematu. Oczywiście za wszystkie te pytania dziękujemy. Chciałam tylko szybko powiedzieć, że pojawiło się też sporo pytań, na które ja już odpowiedziałam w poprzednich 3 filmach, więc jeżeli odpowiedzi nie znajdziecie tutaj, to znaczy, że trzeba te poprzednie filmy obejrzeć. I ja tutaj dodam playlistę z wszystkimi ramadanowymi filmami, które są na tym kanale. Więc najpierw tamte filmy musicie obejrzeć, a dopiero potem ten. No dobrze, no to jedziemy. Pierwsze pytanie, jakie mam tutaj zapisane. Czy wszyscy Turcy poszczą? Nie wszyscy. Nie wszyscy. No. Ja mam takie obserwacje, że jest kilka grup, które mają różne podejście do ramadanu w Turcji. Jedna grupa to są oczywiście Turcy, którzy są bardzo religijni na co dzień, no i oni też w ramadanie są religijni, czyli w ramadanie poszczą. Logiczne. Jest też taka grupa, która na co dzień w ogóle nie jest religijna, albo są innego wyznania, bo są też tacy w Turcji, na przykład jest duża grupa chrześcijan, są też ateiści, no i wtedy te osoby w ramadanie nie poszczą. Są też tacy, którzy są na co dzień bardzo religijni, ale w ramadanie nie poszczą, dlatego że są z postu zwolnieni z różnych powodów, o których mówiłam w tym pierwszym ramadanowym filmie, więc tutaj nie będę powtarzać. Przykład, są chorzy przewlekle, nie mogą wtedy pościć. Są też tacy Turcy, którzy nie są religijni na co dzień, nie chodzą do meczetu, nie modlą się 5 razy dziennie, piją alkohol i tak dalej, a jednak jak przychodzi ramadan, no to nagle decydują się pościć z jakiegoś powodu. Nie wiem jakiego, ale są też tacy ludzie. Także różne są podejścia. Na pewno nie można powiedzieć, że wszyscy w Turcji poszczą. Nie. No. Jedni poszczą, inni nie poszczą. Tak. I teraz jeszcze tutaj było takie powiązane z tym pytaniem, jak reagują osoby religijne poszczące na tych, którzy nie poszczą? No, jakoś tak źle nie reagują. No. Normalnie życie tak normalnie żyją. Tak, ja bym powiedziała, że nikt się do tego nie wtrąca. To jest każdego indywidualna sprawa i nikogo nie obchodzi, czy sąsiad, czy kuzyn, czy ojciec, czy syn, czy kolega pości. No, pości to pości, nie pości to nie pości. Nie każdy patrzy na siebie. No i jeszcze było też takie pytanie tutaj powiązane z tym, czy w Turcji ten post jest obowiązkowy i czy jakoś to jest kontrolowane, czy ktoś pości, czy nie i czy ktoś, kto nie pości, zapłacił tą jałmużnę, o której mówiłam, czy nie. Jest od góry taki obowiązek i kontrola, nie wiem, policji. No nie. Nie. Nie ma czegoś takiego. To jest każdego indywidualna sprawa i sprawa sumienia. Jak ktoś pości, to pości, jak nie, to nie. Jak ktoś chce zapłacić jałmużnę, to płaci, jak nie, to nie. Dobra, drugie pytanie. Co z turystami w ramadanie? Czy turyści, którzy wiadomo nie są muzułmanami, jak przyjeżdżają do Turcji, jest akurat ramadan, to muszą gdzieś się chować z jedzeniem i z piciem i czy w ogóle da się gdzieś coś zjeść, czy restauracje są otwarte, czy nie? Jak to jest? No ty byłaś w Antalii podczas Ramadan, więc ty lepiej obserwowałaś tą sytuację. Tak, najpierw opowiem o zachodzie Turcji, o tych miejscach turystycznych. Byłam w zeszłym roku w czasie ramadanu w Antalii i jest cała playlista właśnie z tego mojego pobytu, tutaj też ją dodam, więc tam możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało z perspektywy turysty. Mogę powiedzieć, że normalnie restauracje były otwarte, nigdzie nie musiałam się chować z jedzeniem, z piciem, sporo osób w ogóle nie pościło, także w takich miejscowościach turystycznych w ogóle turystów ramadan nie dotyczy. Ale było też pytanie, czy są różnice między zachodem Turcji i tymi miejscami turystycznymi, a wschodem Turcji, tutaj gdzie mieszkamy. No tu jest mała miejscowość, wschód jest bardziej konserwatywny, to nie jest miejsce turystyczne. I jak jest tutaj według Ciebie? No tutaj wszystko normalnie pozamykają. Teraz w ogóle sytuacja, wszystko jest i tak zamknięte, ale w zeszłym roku na przykład wszystko było zamknięte i mało ludzi chodziło na ulicę. Poszli do pracy, ci, którzy mieli iść. I w takich sytuacjach, jak ktoś nie pości, to trzeba szanować innym. Właśnie.
To jest też taka kwestia, czy chcecie uszanować to, że inni poszczą, czy nie. Tutaj ja tak zaobserwowałam, tak jak mówi Nuri, większość restauracji jest zamkniętych, one się otwierają dopiero wieczorem, jak jest iftar. No ale też jak pojechałam do miasta zrobić zakupy w Ramadanie, w upale w zeszłym roku i bardzo chciało mi się pić, no to też po prostu napiłam się tej wody publicznie na ulicy szybko, żeby no właśnie nie sprawiać ludziom poszczącym przykrości, no ale też nie jest tak, że teraz ja będę pić wodę na ulicy, to ktoś mnie zaatakuje. No tak to też nie jest. No po prostu to jest kwestia tego, czy chcecie to uszanować, czy nie. Jeżeli jesteście w miejscu, gdzie większość ludzi pości, no to jednak lepiej gdzieś tam sobie w odosobnieniu jeść i pić, nie? Ale w miejscach turystycznych nie ma w ogóle problemu. Czy mnie jako żonę muzułmanina obowiązuje post? Jestem żoną muzułmanina, czy muszę pościć? No, nie ma takiej zasady w islamie. No, nie obchodzi ci w ogóle, nie musisz. No właśnie. No. Nieważne, jakiego jestem wyznania, nawet gdybym była muzułmanką, to też nie mam obowiązku pościć tylko dlatego, że mąż pości. Nie, to jest znowu indywidualna sprawa, a ja jeżeli jestem innego wyznania, no to tym bardziej pościć nie muszę. No to w takim razie, jeżeli ja teraz nie poszczę, no to jest pytanie do Ciebie, Nuri. Jak Ty reagujesz na to, że ja nie poszczę? Czy jest Ci przykro, że ja normalnie jem, kiedy Ty nie jesz? Nie, no nie przeszkadza mi w ogóle. Możesz jeść i pić normalnie, nawet koło mnie. Właśnie o to chodzi. To jest taki test, wytrzymać cały post, normalnie funkcjonować, nie chować gdzieś i leżeć i nic nie robić, bo ja poszczę dzisiaj. Tak nie może być. Ludzie idą do pracy, pracują, wszystko robią. No o to chodzi. To jest taki test. No i pracują też ludzie w restauracjach, którzy już cały dzień szykują iftar i pracują piekarze w piekarni, gdzie świeżutki chlebek się piecze i oni też gdzieś są wystawieni na te zapachy, no ale no tak jest, no. Trzeba normalnie funkcjonować. Tak. Więc ja normalnie jem koło Nuriego, właśnie tu było następne pytanie, czy jem w ukryciu. Nie jem w ukryciu, nie chowam się nigdzie do szafy. Normalnie jem w kuchni, po prostu jak Nuri akurat do kuchni wchodzi, no to jem przy nim i tyle. A tu w salonie, jak sobie siedzimy, piję normalnie koło niego herbatę i nic się nie dzieje. Dobrze. Dalej jest pytanie takie do mnie. Czy ja jako niemuzułmanka traktuję ten czas Ramadanu jako czas szczególny i co w ogóle myślę o Ramadanie i o tym poście? No, co myślisz? Ja bym chciała tak powiedzieć, że to w ogóle nie ma znaczenia, co ja myślę o poście w Ramadanie i o Ramadanie jako niemuzułmanka. No bo takie pytanie oznacza, że ja teraz z perspektywy mojej religii miałabym Twoją religię oceniać. A ja jestem bardzo daleka od tego. Każdy wierzy w coś innego i trzeba się nawzajem szanować. I też chciałabym tutaj się zwrócić do tych osób, które usilnie w komentarzach pod filmami próbowały porównywać post w Ramadanie do naszego postu katolickiego, który jest lepszy, który jest bardziej logiczny. Nie, słuchajcie, ja nie po to nagrywam te filmy, żeby wystawiać Ramadan do oceny katolików, tylko nagrywam te filmy po to, żebyście się czegoś dowiedzieli, żebyście poszerzyli horyzonty i żebyście właśnie nauczyli się tego szacunku do innych wyznań. O to tylko chodzi. Jakieś porównywanie dla mnie kompletnie nie ma sensu. Każdy wierzy w co chce, ja to szanuję, ale oczywiście jest to dla mnie czas wyjątkowy, nawet jeżeli ja muzułmanką nie jestem, no bo udziela mi się ta atmosfera, widać, że to jest taki czas świąteczny tutaj. I bardzo mi się podobają mi się te takie więzi w społeczeństwie, które powstają właśnie w Ramadanie. Na przykład codziennie wychodzimy na balkon, żeby posłuchać, czy już nawołuje ezan do modlitwy i właśnie do iftaru. I nie tylko my to robimy, wszyscy sąsiedzi właśnie w tym samym czasie na balkon wychodzą. I to jest takie bardzo sympatyczne wiedzieć, że w tym samym czasie wszyscy do tego stołu siadają. Tak. I właśnie to też chciałam powiedzieć, bo nawet jeżeli jacyś Turcy w czasie Ramadanu nie poszczą, to i tak przestawiają sobie posiłki w taki sposób, żeby wszyscy jedli tą kolację, ten iftar o tej samej godzinie, nawet jeżeli nie pościli w ciągu dnia. Więc naprawdę całe to społeczeństwo, czy pościło, czy nie pościło, siada do tej kolacji o tej samej godzinie. To jest bardzo, bardzo sympatyczne. No ale chyba tak samo Ty czujesz się trochę inaczej, jak są moje święta, nie? Też to jest chyba dla Ciebie szczególny czas.
No tak, zgadzam się, co ty mówiłaś z tym, że nie można porównywać. Atmosfera inaczej jest to czuć, jak są twoje święta i moje święta. No, wszystko się zgadzam, to co ty mówiłaś. Czy w Ramadanie się chudnie? Zależy. Zależy od osoby. Jak ktoś mało je, to zawsze chudnie. Czy jest Ramadan, czy nie jest. Na przykład ja utrzymuję wagę zazwyczaj. Jestem i tak chudy. No nie chudnę. Nie przytyję też. Zobaczymy jak będzie podczas ten Ramadan w tym roku. Ale zawsze utrzymuję wagę tak. No, to zależy od organizmu, czy ktoś ma tendencję do chudnięcia, czy do tycia i kto ile je po prostu. No jeżeli ktoś teraz faktycznie całą noc będzie się napychał, są pewnie takie osoby, no to może przytyje. Albo będzie jadł jakieś bardzo kaloryczne posiłki, czy desery i tak dalej, dużo, nie? Cukru i ten. Ale jak ktoś nie jest w stanie za dużo zjeść, tak jak ty, jednak po całym dniu postu i masz takie tendencje jednak, że jesteś szczupły całe życie, no to też nie przytyjesz, ani nie schudniesz może, no nie wiem, różnie to bywa. Tak. Ale są też takie osoby, co właśnie wykorzystują ten czas Ramadanu na dietę, nie? Są takie osoby, że faktycznie No, chcą tak. schudnąć przez ten czas i starają się schudnąć. Tak. No. Więc zależy od osoby. Dlaczego iftar zaczyna się daktylami i dlaczego akurat nieparzystą liczbą? Bo daktyle... Jak to tłumaczyć? Ciężko Ci po polsku powiedzieć. No, nie Daktyle wiem, jak regulują poziom cukru we krwi po całym dniu postu. No właśnie. Dlatego zaczynamy z daktylą i jeszcze wodę pijemy też. Najpierw. A I czemu nieparzysta liczba daktyli? gdzieś to przeczytaliśmy, że jak jest parzysta liczba, to za dużo cukru jest we krwi, jak jest nieparzysta, to akurat równo. Porównuje jakoś. Tak czytaliśmy, no i też to są zalecenia po prostu proroka Mahometa, no on tak zalecał, żeby tak robić. No i właśnie teraz niby pojawiły się takie badania, że faktycznie nieparzysta liczba daktyli jest zdrowsza niż parzysta. Co z osobami, które biorą leki na stałe i muszą popić je wodą i nie mogą zmienić godzin przyjmowania tych leków? Czy one są zwolnione z postu? No jasne. No jasne. Jak mają pościć, jak mają brać leki, bo zdrowa ważniejsze. No właśnie. No. Ja mówiłam w tym pierwszym filmie, jakie są zasady, kto jest z postu zwolniony i mówiłam tam, że osoby przewlekle chore są zwolnione z postu i nie powinny pościć, bo jeżeli są chore i są z tego postu zwolnione, a mimo to próbują pościć, no to robią sobie tylko krzywdę. No to nie o to chodzi. Więc ja zakładam, że jeżeli ktoś przyjmuje leki na stałe i nie może zmienić godzin przyjmowania tych leków, to znaczy, że to są jakieś poważne leki. Tak. To znaczy, że ktoś jest przewlekle chory, tak? No to jest z postu zwolniony po prostu. A jeżeli to są jakieś takie leki, nie wiem, typu witaminy, że można te godziny zmienić, no to po prostu się zmienia godziny przyjmowania na wieczór i tyle. No. Co z tymi, którzy pracują ciężko fizycznie, czy mają jakąś ulgę w poście? Czy mogą na przykład jednak wypić sobie szklankę wody w ciągu dnia, bo ciężko pracują? Nie. Nie, No ktoś decyduje albo pości, albo nie pości. dokładnie. Nieważne gdzie pracuje, co robi, no sam musi decydować. Tak, jeżeli zdecyduje, że nie da rady, no to nikt go do postu nie zmusza. Nie pości wtedy, no. Jeżeli Tak. da radę, no to da radę. Nie ma żadnych ulg. Wszyscy poszczą tak samo. Tak. No i też to, co Ty mówiłeś, ludzie normalnie chodzą do pracy. Ja wiem, że w niektórych krajach w czasie Ramadanu są jakieś urlopy, są jakieś zmiany godzin pracy. W Turcji raczej tego nie ma. Nie. Tutaj normalnie wszyscy chodzą do pracy, także no albo ktoś się decyduje pościć i pości tak jak wszyscy, albo nie. Tak. Czy ktoś mdleje i trafia do szpitala z powodu postu? Nigdy nie słyszałem, mogę powiedzieć. Naprawdę. Może jak ktoś nie je tak jak trzeba, albo nie wiem, za mało jadł podczas sahur, albo bez sahuru próbował pościć. Nie wiem, że coś źle zrobił, wtedy możliwe. Ale inaczej, jak ktoś je normalnie, sahur, iftar, wszystko zdrowe i na czas, to nic się nie stanie. Tu przykład, już 8 dzień dzisiaj, albo 9, poście i nic. No. Tak, wystarczy odpowiednio zbilansowany, zdrowy i odpowiednio kaloryczny posiłek zjeść na iftar, na sahur i wypić odpowiednio dużo płynów w nocy. Jeżeli ktoś jest zdrowy, nie ma żadnych przeciwwskazań i wszystko odpowiednio zrobił, no to nie powinno to być niebezpieczne, nie powinno być żadnych takich objawów. Tak. No. Jak wytrzymać bez wody właśnie? To zawsze pytają,
ludzi są nie poszczą albo właśnie obcokrajowcy. Kilka lat temu my pościliśmy nawet latem, czerwcu, lipcu, jak było upał 40 stopni i wytrzymaliśmy. Co trzeba zrobić, żeby tej wody nie brakowało w ciągu dnia? No, trzeba jeść takie produkty i napić też podczas sahur, co mają dużo wody, nie wiem, może być ogórek, pomidor, arbuz, jak jest sezon. No i po prostu wypić faktycznie tą ilość wody, którą się normalnie pije. No i też myślę, że jak ktoś pości już kolejny raz, to jest przyzwyczajony po prostu do tego i to już nie jest wcale takie trudne, jakby się wydawało. Dobrze. I teraz, co z muzułmanami, którzy mieszkają w Skandynawii za kołem podbiegunowym i też wiadomo, że tam przez całą dobę nie zachodzi słońce. Czy oni wtedy przez cały miesiąc w ogóle nic nie jedzą, czy kierują się jakimiś innymi zasadami? Zrobiłam research na ten temat, bo pojęcia nie miałam też. No, ja też za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi. Więc tak, różnie to jest praktykowane. Po pierwsze, religia pozwala na to, żeby pościć mniej niż te 23 godziny. No, nikt nie będzie im kazał 23-24 godziny pościć, wiadomo, to jest niebezpieczne. Tak. Więc wydana jest taka fatwa przez uczonych muzułmańskich, że jeżeli słońce utrzymuje się na niebie dłużej niż 19 godzin, no to nie powinno się pościć dłużej niż 19 godzin. Nawet jeżeli jeszcze słońce jest na niebie, no to post nie powinien trwać dłużej niż 19 godzin. Więc na to jest przyzwolenie. I z tego co wiem, to ci muzułmanie, którzy mieszkają w takim miejscu, to zazwyczaj kierują się tymi godzinami świtu i zachodu słońca zgodnie z krajem, z którego pochodzą, na przykład. Albo zgodnie z krajem, który jest najbliżej nich, gdzie jednak ten wschód i zachód słońca normalnie się odbywa. Więc to już zależy, jak tam sobie wybiorą, ale po prostu kierują się innym krajem. Dobra, co z modlitwą? No bo mówiłam na poprzednich filmach, jak post wygląda, jak wyglądają te posiłki, pokazywaliśmy, no ale jeszcze jest oczywiście ten aspekt duchowy. Jakie modlitwy obowiązują w Ramadanie? Jak to wygląda? No, zwykła modlitwa, jak zawsze 5 razy dziennie. Do tego jest jatsy, to jest ostatnia modlitwa przed spaniem. Jak modlimy się jatsy, tak się nazywa po turecku, to dodatkowe modlimy też, się nazywa terawih, chyba to jest po arabsku słowa, ale to zazwyczaj w meczetach, znaczy zawsze w meczetach, musi być grupa ludzi, więc teraz nie możemy tego zrobić, bo zamknięte są meczety. No właśnie, jest co roku normalnie ta modlitwa w meczecie, teraz meczety są zamknięte, więc no albo tą modlitwę można odmówić w domu, albo wcale, no jakoś, no nie wiem, no trzeba to, teraz wiecie, no nic nie można zrobić, meczety zamknięte i koniec, nie ma spotkań grupowych w tej chwili. Taka różnica w tym roku. Tak to wygląda. Aha, i jeszcze jest zalecenie, żeby w czasie Ramadanu przeczytać Koran. Tak. Taka sugestia. Czy zdarzyło się, że Nuri kiedyś w życiu nie pościł? No tak. Na przykład w wojsku mogłem pościć tylko do połowy. Potem już nie dałeś rady. Nie dałem rady. I pamiętam też jednego roku mocno zachorowaliśmy tutaj akurat w czasie Ramadanu na czerwonkę. No i mieliśmy tak rozstrojone żołądki, że wtedy Nuri już też zrezygnował, żeby jednak ten organizm po chorobie pozbierać, a nie pościć po chorobie, nie? Zdarzyło się. Zdarzyło się. No. Czy są dopuszczalne jakieś inne formy postu? Że na przykład ktoś zamiast robić takiego postu, jak wy robicie, będzie robił tak jak u nas w poście katolickim, nie wiem, ograniczał posiłki, ograniczał mięso, ograniczał, nie wiem, słodycze. No nie ma u nas coś takiego. Nie ma. No. Wszyscy tymi samymi zasadami muszą się kierować. Czy jakieś potrawy są zakazane na iftar i na sahur? Nie. Poza wieprzowiną. No, wieprzowidy się ogólnie nie Ale je. to jest zawsze zakazane. No, alkoholu też nie można pić. No, ale no wiadomo, to wiadomo, nie? No, każdej religii znowu. I jeszcze było pytanie, czy są tylko te dwa posiłki, iftar i sahur? Czy jeszcze między iftarem a sahurem się coś je? Zależy od osoby znowu. Każdy jak chce, może jeść więcej, może jeść mniej, może jeść tylko iftar, sahur. No i jeszcze też było takie pytanie, co jeśli w domu jest taka duża rodzina i część tej rodziny pości, a część nie. Na przykład dzieci i starsi nie poszczą, a
to środkowe pokolenie pości? To jak wtedy są te posiłki organizowane? No, u nas było w mojej rodzinie często w przeszłości i zawsze dostosowaliśmy godziny do postu właśnie. Znowu na przykład jedliśmy kolację powiedzmy o 7, o 8, kiedy było już iftar. No właśnie. Ale połowa rodziny nie pościła w ogóle. Tak, czyli ci, którzy nie poszczą, jedzą tak jak ja jem teraz. Normalne posiłki, tam śniadanie, jakiś lunch, a po prostu ten główny posiłek jest przesunięty dla wszystkich na moment iftaru, żeby wszyscy razem usiedli do stołu na tą kolację Tak. i spędzili razem czas. Dobrze, nie przedłużamy. Mam nadzieję, że teraz już wszystko wyjaśniliśmy. Jak jeszcze po drodze się pojawią jakieś tematy ramadanowe, to na pewno będziemy to nagrywać. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała. Jeśli tak, no to zostawiajcie łapki w górę, udostępniajcie te filmy, subskrybujcie kanał, a my się teraz już żegnamy. Do zobaczenia w następnym filmie. Görüşürüz! Görüşürüz.